nareszcie sobie pójdą. Dziś pójdą precz, ci, co jak zmora dusili nas przez 3/4 roku. Dzień mglisty, ponury. Myśl przywalona ciężarem olbrzymim przez tyle strasznych dni z trudem zaczyna się poruszać. Na placu przed kościołem stoją karabiny maszynowe. Obok żołnierze niemieccy w hełmach stalowych. Ponurym patrzą wzrokiem na miasto, które zaczyna przystrajać się w emblematy narodowe polskie. Jedenastego listopada 1918 roku w Kąpin został podpisany rozejm pomiędzy dwoma największymi walczącymi państwami, czyli z państw centralnych został on podpisany przez Niemcy, natomiast ze strony Antanty podpisywała Francja. Ten rozejm kończył działania wojenne na zachodzie Europy. Niemcy uznali się za pokonanych, Antanta triumfowała, wojna się kończyła. Tylko że bardzo skomplikowana sytuacja była wtedy w środkowo-wschodniej Europie. W marcu 1918 roku podpisany był pokój brzeski. To władze bolszewickie z Leninem na czele, chcąc uzyskać czas i przewagę, bo mając też u siebie wojnę praktycznie domową, podpisały pokój, który dawał Niemcom w zasadzie olbrzymie obszary w Rosji. Początek roku 1919 to okres, w którym pewna część ziem polskich może już cieszyć się niepodległością, ale też niektóre Polacie, m.in. Białystok, m.in. ziemie wschodnie były Rzeczpospolitej, ciągle pozostają jeszcze pod okupacją niemiecką. Na centralnych ziemiach polskich odradza się państwowość polska, natomiast na wschodzie, na Kresach ciągle mamy jeszcze do czynienia z obecnością wojsk niemieckich. Niemcy na froncie wschodnim nie byli stroną przegraną. O ile ponieśli klęskę militarną na zachodzie, na froncie zachodnim, na froncie wschodnim armia niemiecka prezentowała ciągle dość duży potencjał bojowy, była dominującą siłą militarną, poczynając od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne. Te siły niemieckie musiały zostać ewakuowane do Niemiec. Najkrótsze drogi ewakuacji prowadziły przez ziemię polskie. Taka ewakuacja bezpośrednio przez Warszawę, przez ziemie centralne polskie byłaby dużym zagrożeniem i niosłaby ze sobą wielkie niebezpieczeństwa dla nowo odradzającego się państwa polskiego. Dlatego też na mocy pewnych rozmów politycznych, decyzji politycznych i wojskowych uzgodniono ze stroną niemiecką, że ta ewakuacja wojsk niemieckich będzie się odbywać ze wschodu do Prus wschodnich przez właśnie Białystok. Główną linią ewakuacji wojsk niemieckich była linia kolejowa Kowel, Brześć, Białystok, Grajewo, Ełk, Królewiec. I ona umożliwiała ewakuację większości sił niemieckich. Białystok był bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym wtedy, ze względu na linie kolejowe, które tutaj się przecinały, także ze względu na ważne szlaki drogowe, które prowadziły ze wschodu na zachód. Dla pomyślnej ewakuacji wojsk niemieckich szeroko rozumianego wschodu, a była to półmilionowa jeszcze armia, konieczne było utrzymywanie tych szlaków kolejowych, a w związku z tym także Białegostoku. Stąd też Białystok i tereny leżące na wschód od tej linii kolejowej ciągle jeszcze pozostawały pod kontrolą władz niemieckich. W związku z tym białostoczanie, mieszkańcy Białostoczyzny musieli na niepodległość poczekać jeszcze kilka miesięcy, aż do lutego 1919 roku, a niektóre tereny nawet dłużej, bo powiedzmy sobie Sokółka do kwietnia, Augustów, do lipca 1919 roku. Piłsudski tutaj poświęca Białystok. Białystok zostaje poświęcony wielkiej polityce i wie, że lepiej tędy przerzucić te oddziały, bo jeżeli oddziały polskie i władza polska umocni się na terenach, w Warszawie i na terenach centralnej Polski, to przyjdzie czas i na Białystok i rzeczywiście tak się dzieje. Żołnierze polscy
byli wyczekiwani z niecierpliwością, bowiem od podpisania umowy białostockiej z 5 lutego 1919 roku było wiadomo, że od 19 lutego Białystok będzie wolny. Pierwsze mundury polskie pojawiły się w mieście dosyć późno, ponieważ dopiero gdzieś około 9 wieczorem. Cały dzień czekający białostoczanie kordialnie powitali tych pierwszych żołnierzy. Potem się okazało, że to są tak naprawdę dopiero takie forpoczty głównych sił, które postępują za nimi, ale zostali ugoszczeni w cukierni Lubczyńskich przy rynku. Wieczór. Tłumy wylęgły na ulice miasta. Radosne oczekiwanie rozpiera piersi. Na skręcie ulicy pokazują się dwaj konni żołnierze polscy. Jakiś prąd elektryczny przeleciał przez tłum, który drgnął, zakołysał się, czapki i kapelusze poleciały w powietrze, a z piersi wyrwały się okrzyki: „Niech żyje Polska!” Taka relacja została umieszczona w Dzienniku Białostockim z 19 lutego 1919 roku. Oczekiwano wejścia tych sił głównych, do czego też doszło o godzinie 5 nad ranem. Białostoczanie zapraszali oficerów i podoficerów do swoich domów, czy też zwykłych żołnierzy na obiady, herbatę, żeby można było wymienić kilka słów, jakieś opinie. Białystok cały praktycznie wyległ na ulicę, pomimo tego, że też niektóre grupy społeczne żywiły pewne obawy co do tego, jak ten wolny Białystok będzie wyglądał, co to teraz w ogóle dalej będzie, czy ten polski Białystok to w ogóle przetrwa jako polski Białystok nadchodzące dni, miesiące czy lata. Tutaj jedną z osób, które dały jakby znać o tym, że jest taka obawa, był Józef Seligman, który na kartach czasopisma wylał po prostu swoje obawy co do tego, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości i co to może oznaczać dla ludności przede wszystkim żydowskiej. Białemu Stokowi zagraża widmo nieustannej okupacji, li tylko ze zmianą okupantów. Wyjdą Niemcy, przyjdą legioniści, wyjdą legioniści. Przyjdą bolszewicy, wyjdą bolszewicy, przyjdą sprzymierzeńcy. To, że wojsko polskie wkroczyło do Białegostoku, jego pododdziały wkroczyły do Białegostoku, nie znaczy jeszcze, że każdy Niemiec tak naprawdę, czy też w sensie przedstawicieli tego aparatu wojskowo-administracyjnego niemieckiego, to miasto opuścił. Jeszcze zostali oficerowie niemieccy, którzy czekali do dnia 22 lutego, na kiedy to przewidziano oficjalne przekazanie władzy cywilnej i wojskowej w ręce polskie. Do 22 lutego odbyło się przekazanie władzy. Uroczystość rozpoczęła się mszą polową, którą odprawił ksiądz dziekan Lucjan Halecki. Nowo wybrany prezydent Białegostoku Józef Puchalski wygłosił przemówienie i przekazał symboliczny chleb i sól pułkownikowi Dziewulskiemu, dowódcy ułanów. Oficer, przedstawiciel strony niemieckiej w czasie tych uroczystości po polowej mszy świętej, która miała miejsce na rynku Kościuszki, przekazał stronie polskiej symbolicznie władzę nad miastem, zwracając też w takiej przemowie uwagę na to, że bardzo tak dobrze się stało, że to przejęcie władzy ma miejsce w sposób dosyć nietypowy, czyli kompletnie bezkrwawy i życzył Polakom udanego już rządzenia się we własnym polskim mieście. Jako oficer łącznikowy mam zaszczyt przekazać władzę nad miastem Białystok w imieniu Komendy Wojskowej Niemieckiej władzom polskim. Wyrażam swą radość z powodu tego, że przejęcie władzy następuje pokojowo, bez przelewu krwi i życzę panom na przyszłość pełnego powodzenia.
Mamy takie bardzo, bardzo ciekawe fotografie właśnie z 22 lutego. Zostały wykonane przez jednego fotografa i były kolportowane troszkę na zasadzie pamiątki tego uroczystego momentu. Oprócz tego jeszcze 19 lutego kolportowano wśród ludności taki bilecik pamiątkowy. Jest to w zasadzie niewielka pamiątka, bardzo skromna, bo to jest tylko taki malutki prostokącik, blankiecik z odciśniętym orłem w formie pieczątki o kształcie jagiellońskim, bardzo nawiązującym do tego orła stosowanego przez Radę Regencyjną i właśnie napisem na pamiątkę wejścia wojsk polskich do Białegostoku 19 lutego 1919 roku. Nie wszędzie odbywało się to tak spokojnie. W niektórych miejscowościach, na niektórych obszarach Niemcy postępowali bardziej brutalnie. Niekiedy zatrzymywali zakładników, żeby wymusić posłuszeństwo, lojalność, spokój mieszkańców. Na linii demarkacyjnej rozgraniczającej terytoria polskie od tych okupowanych z niemieckimi czasem dochodziło też do utarczek, patroli, do wymiany strzałów. Przejmowaniu władzy przez stronę polską na okupowanych terenach niekiedy towarzyszyły też wydarzenia bardziej oczywiście brutalne i tragiczne. No ale w Białymstoku, jak mówię, odbyło się to spokojnie. Wcześniej zresztą sprawy te były już przygotowane na mocy pewnych umów właśnie. Tutaj między innymi w Białymstoku te rozmowy były prowadzone. Białystok i cały region uzyskał możliwość budowania administracji, budowania państwowości. No, w pewnym okresie jeszcze nie do końca zdawano sobie sprawę, czy na pewno polskiej, bo tutaj były oczywiście różne koncepcje co do kształtu terytorialnego państwa polskiego, ustrojowego. Mieszkańcy Białegostoku i samego obwodu białostockiego zdecydowanie optowali za przyłączeniem jak najszybciej do państwa polskiego. Już w okresie I wojny światowej były kierowane do Warszawy, do tymczasowej Rady Stanu takie postulaty, żeby obwód białostocki przyłączyć do Królestwa Polskiego i do przyszłego państwa polskiego. Uroczystość na rynku zakończyła się paradą, a później wieczorem w teatrze publiczność mogła obejrzeć Zemstę Aleksandra Fredry. Michał Gosławski, historyk i pedagog, zamieścił w Dzienniku Białostockim wzruszające wspomnienie, że kiedy wracał z przedstawienia z radością i dumą zaobserwował, że nad Białymstokiem powiewał sztandar Orła Białego. Miasto odzyskało niepodległość. Było ciężko, panowała bieda i głód. Ze wschodu zagrażała nawałnica bolszewicka. Mimo wszystko mieszkańcy starali się żyć, pracować, uczyć się. Uczyć się żyć w odradzającym się państwie polskim.